Najwyższą górą Armenii jest Aragac, wygasły wulkan o wysokości 4090 metrów nad poziomem morza. Składa się on z dwóch wierzchołków, Łożny i Nastajaści. Zapraszam Cię do wspólnej wspinaczki na ten szczyt. Będą nam towarzyszyć Geworg, lokalny przewodnik górski, oraz Samuel, doświadczony instruktor alpinizmu. Jestem tu z dwoma asami, Samuel i Geworg. Podnosimy się na górę, 2800 metrów, stąd startujemy. Pogoda piękna, przyroda, po prostu kosmos. Chłopaki, tak, chłopaki zarekomendowani, sprawdzeni, po prostu asy wśród asów. Przed nami dzisiaj jakieś 6 godzin. Jutro będzie ostrzej. Testuję kupę nowego sprzętu, ponieważ większość sprzedałem w Argentynie. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Na razie wszystko bomba. Ależ tu ładnie. Startujemy z 2800, więc to już jest ta wysokość, na której w Andach bardzo źle się czułem. W Penitentes. Tam było 2700 z czymś. Tu jest 2800. I póki co czuję się dobrze, bo dzisiaj przewyższenie tylko 1500 metrów. Więc nie jakoś strasznie super dużo. No i trekking przed nami, bardzo ciepło. Ciężki plecak mam, cholera. No ale co zrobić? Tyle nabrałem. Teraz testuję ładowanie drona w plecaku z powerbanka. To niestety dron, akumulatory, kamera GoPro, akumulatory i powerbank. Wszystko waży chyba kilka kilo. Plus 3 kg wody. No i to wszystko robi wagę plecaka. Ale traktuję to jako trening, w ogóle się nie przejmuję. Po prostu im bardziej dostanę w kość teraz, tym bardziej sobie będę radził później. Ale widoki. Jestem zauroczony Kaukazem. Chociaż mówią, że to jest Kaukazję, tak to nazywają, czyli coś, co jest przed Kaukazem. Strasznie się boję wysokości z moim lękiem. No i boję się tego przejścia. Zobaczymy. Zrobię to bez napinki. Nie będę szedł na siłę, jeżeli stwierdzę, że się za bardzo boję i zbyt ryzykownie. Absolutnie odpuszczę. Chłopaki mają ze sobą butelkę koniaku Ararat po to, żeby wypić na szczycie. Mam nadzieję, że się uda. Przed wejściem nie można pić, a po wejściu może jak się nastukam, łatwiej będzie zejść. Nie będę się tak bał. Nie wiem. Zobaczymy, jak będzie. Jutrzejszy dzień pokaże. Dzisiaj, tak jak mówię, trekking. Bardzo kondycyjna część. Ale miejscówka. Ja pitole. Nie wiem, czy mnie słychać, bo wodospad naparza, ale idę tam. Trzeba tylko uważać, żeby tu nie wpaść, nie pośliznąć się, bo no wtedy nie ma szans. Natomiast trzeba tam podejść. Obowiązkowo. Купался? Ну промок, не скупался, но промок. Да. Там поосторожнее, Да? обваливается внутрь. Не надо идти до конца. Ну, можешь, вон там, до ржавчины вот этой можешь подойти спокойно. Понял. Там мои следы. Okej, dalsze niż тогда. No pромок. Ładnie. Tak, tam dalej się obrywa i można wpaść pod ten lodowiec. Lepiej tam nie iść. Ja pierdzielę. Mega niebezpieczne miejsce. To są te jego ślady, tak. Dalej nie idę. Wow. Ale widok. Ja pierdzielę. Widziałem koszulkę. Chcę się trochę opalić. Witamina D w końcu. Tutaj promieniowanie UV jest na pewno kilkukrotnie wyższe niż na dole. Na bank się spalę. No ale to jedna taka okazja teraz, żeby się też trochę zahartować, jeżeli chodzi o słońce. A poza tym jest tak miłosiernie gorąco, widać. Jestem cały spocony, że po prostu w koszulce nie dałbym rady. Tutaj jeszcze kawałeczek. Kawałeczek. Pod tą tęczę. Ło, zimno. O, ale woda. Ale lód. Ja pierdzielę, jaka zimno.
Zimna woda! Dobra, wracam. Ale prysznic. O kurde. Dobra, spierdzielam. Ale się ochłodziłem. Kamera mokra. Ja też. Ale to dobrze. Wow. Ale miejscówka. Mówią, że ten wodospad ma 18 metrów wysokości. To jest drugi pod względem wielkości wodospad w kraju. Bardzo piękny. W ogóle ta góra ma około 40 000 lat. Wtedy to był wulkan w wysokości ponad 8 km i wystrzelił w powietrze i dookoła porozrzucał te wszystkie głazy stąd te góry, a krater został na wysokości powiedzmy połowy wulkanu, czyli 4000 metrów. W tym kraterze będziemy dzisiaj nocować. Chłopaki, fajeczka. Świetne chłopaki, powoli idą. Dzięki temu nie jestem tutaj umordowany, chociaż powiem szczerze, to obżarstwo przez ostatnie 3 dni, kiedy codziennie po prostu odchodziłem od stołu z bolącym brzuchem, bo mi nakładali. Ja już mówiłem, że nie chcę, oni dalej mi nakładali i żarłem. To nie było jedzenie, to żarcie po prostu nie pomaga teraz. Ale się wspięliśmy pięknie. Taki wesołe, w ogóle się nie śpieszą. Idziemy sobie powoli, robimy przerwy na papieroskach. Ja oczywiście nie palę, ale oni robią to, palą, więc jest czas na to, żeby pogadać, pośmiać się, poopowiadać fajne historie. Właśnie powiedzieli o fajnym szczycie w Iranie, 5600 hakiem, łatwy technicznie, obowiązkowo trzeba pojechać. Zapraszali, można stąd fajnie zrobić. Oni robią tak, że robią sobie aklimatyzację na 4000, parę dni na luzaku, a później walą do tego Iranu autobusem, trochę ponad dobę. Mówią, że jest bardzo przyjaźnie, nigdy nie byłem, chętnie zwiedzę. Myślę, że się następną wyprawę z nimi załapię, albo po prostu sam pojadę i ich zaproszę. Niech jadą, coś im tam zapłacę, będą zadowoleni. Dużo mnie pytają o Aconcagua i Kilimandżaro, więc sporo im tutaj cennych porad dam, i bo oni nie byli, no i może nawet razem się wybierzemy. Będę takim przewodnikiem dla nich. Fajni goście. Bardzo jestem zadowolony z tej ekipy. Póki co najlepsza, z jaką byłem. Zobaczymy, jak będzie dalej oczywiście, ale na razie bomba. Ja pitole, jakie widoki. Zakochałem się w Kaukazie. Oczywiście zawsze tak mówię, jak jestem w jakichś nowych górach, ale tu jest po prostu zarąbiście, bajecznie, fantastycznie. Właśnie zatankowałem wodę, wypiłem 2,7 litra, odkąd ruszyliśmy, sporo i dobrze, więc dotankowałem. Dalej już będzie raczej lodowiec, trzeba będzie topić, więc lepiej na zapas. Trochę ciężko, ale noszę, dźwigam ją. Jest ok, traktuję to jako trening. Cały czas na podejściu dostałem w dupę, naprawdę ostro. Chłopaki dają radę, ale skały, ale widoki. Tam jeszcze parę godzin temu byliśmy. No i cóż, do krateru, tam w kraterze rozbijemy namioty, zrobimy nasz basecamp, wytopimy wodę na śnieg na wodę, zrobimy jedzenie, przygotujemy się na wyjście. Chłopakom humory dopisują. Fajną mają robotę, robią to, co lubią, a właściwie to, co kochają, bo tak jak opowiadają o tych górach, śpiewają pieśni, jak się zachwycają, jarają się, jakby to byli pierwszy raz, a byli tu kilkadziesiąt razy. Oto, to jest prawdziwa miłość do gór. To jest naprawdę coś fajnego. I jeszcze przyprowadzają tu takich gości jak ja i zarabiają na tym, jak na ich standardy. To jest super, więc wszyscy szczęśliwi. Idziemy i końca nie widać. Nie wiem, czy jesteśmy w połowie drogi, czy jak,
Nie chcę pytać, bo głupio. Nie, żebym był zmęczony, mogę iść. Myślę jeszcze z 5-6 godzin lekko, bez zmęczenia. Natomiast z ciekawości. Ale co tam? O, wyszło słoneczko. Chmury przechodzą. Wychodzi słońce, robi się skwar. Chmury zachodzą, zimno. Standard w górach. Dlatego tak się trzeba ubierać, żeby łatwo było to ściągać, zakładać. Ściągać, zakładać. Ciężko mówić, jak się idzie. Zresztą oni twierdzą, że nie wolno rozmawiać. Też nie wolno, nie należy, bo później w nocy głowa będzie boleć. Coś w tym jest. Zjedliśmy, wypiliśmy kawkę, słodkie. To iść ciasto, nie pamiętam jak się nazywa, fantastyczne. I teraz dalej napchani. Dalej idziemy tam. To przed nami. Kuźwa. Wygląda jak niekończąca się opowieść. Ile to godzin? Nie wiem. W ogóle ślicznie tu jest. O, patrz jakie kwiatki. Patrz jakie kwiatki, patrz jakie kwiatki. Piękne kaukaskie kwiatki. Przed chwilą orzeł nad nami latał, ale latałem dronem, nie dałem rady go nagrać, nie zdążyłem, ale jeszcze będziemy je spotykać. Orły chętnie, wielkie niedźwiedzie niechętnie. 3 dni tutaj już jestem, albo 4, nie pamiętam, od poniedziałku i po prostu no, ta ich gościnność jest niewiarygodna, po prostu niebywała i niespotykana nigdzie, ale po jakimś czasie jest to męczące. Co chwilę każdy chodzi, usługuje, wypytuje po 50 razy, czy mi czegoś nie trzeba. No i to nakładanie na talerz to jest dla mnie męka, bo wczoraj po prostu się obżarliśmy rybą i wszystkim tym dookoła, co było oprócz ryby. Później pojechaliśmy do Sary na taką kolację, bardzo wystawną. Cała rodzina w komplecie. No i zaczęło się nakładanie na talerz. Jednego, drugiego, trzeciego. Później zadano mi bardzo podchwytliwe pytanie, co mi najbardziej smakowało. Pokazałem palcem. No i dostałem 4 sztuki tego na talerz. Musiałem to zjeść. A później owoce. Całe mnóstwo. No i później te słodkości, które kupowaliśmy na bazarze. Autentycznie nie byłem w stanie zejść po schodach. Jak wsiadłem do samochodu, to fizyczny ból brzucha związany po prostu z tym, że przeżarłem się. No i tak było przez 3 dni codziennie prawie. No i teraz plus ta impreza. Generalnie spać chodziliśmy późno. No i teraz w góry. Nie mam siły, ale mam nadzieję, że za 2-3 dni już wejdę w tryb sportowy i wszystko będzie pięknie. O kurde, albo się starzeję, albo to obżarstwo zrobiło swoją robotę i mi nie służy. Przed nami takie podejście. Fajny, miękki śnieg. Nie trzeba używać raków w ogóle. A i w razie jak ktoś poleci, wygląda to całkiem bezpiecznie. Mówią, że jutro wracając będziemy zjeżdżać tędy na tyłkach. No, może być fajna zabawa. Lubię takie rzeczy. Pierdziele. Wracam do Polski i wracam do biegania codziennie. Przed taką kangułą uczciwie kilka miesięcy biegałem codziennie i wchodziłem na Ślęże. A tutaj sobie totalnie odpuściłem. Tylko siłownia, spacer z psem, ale no nie codziennie na Ślęże. I bieganie odpuściłem z jakichś powodów. Nie wiem dlaczego. Widać różnicę, widać kolosalną różnicę, bo tam nie było takiej zadyszki. Fizycznie czułem się naprawdę kondycyjnie bardzo mocny. Tutaj się czuję słabiutko, ale nadrobimy. Przede mną 3 potężne góry.
mnóstwo czasu na trekkingach, na lodowcu, z ciężkim plecakiem, nadgonie. Myślę, że już jutro będę się lepiej czuł. To dzisiaj taki pierwszy aktywny dzień. Ale tu fajnie. Założyłem okulary, bo tak oślepia, że nic nie widać. Dobre okulary to absolutna podstawa. Chyba ważniejsze niż dobre buty. No, chociaż trudno tutaj wyrokować. Ale myślę, że to jest numer 1 i 2. Buty, okulary. Na lodowcu. No, idziemy po takim dostatecznie ostrym nachyleniu. Czekany w ręce. Nie asekurujemy się jeszcze, bo na dole nie ma skał, więc jak ktoś pofrunie, to po prostu będzie musiał godzinę drelować do góry. Przed chwilą też poszła taka mini lawina kamienna, kamienie spadły. No jak to w górach, można być ostrożnym, można być profesjonalistą, ale spadający kamień to po prostu spadający kamień. Nigdy nie wiemy, gdzie spadnie i kiedy. Także mieliśmy szczęście, bo jakieś pół godziny po tym, jak przeszliśmy, poleciały kamienie. Mniej więcej tam, gdzie szliśmy, więc dosyć groźnie. No, podejścia się robią już takie naprawdę fajne. Jest wesoło, jest jazda. Śnieg jest dość głęboki, ale bardzo mokry, więc raki to tutaj byłyby bez sensu. Jedziemy asekurując się czekanem. Wprawdzie w drugiej ręce mam kamerę, ale w razie czego ją oleję. Taki bardzo subtelny dystans zachowują, tak żeby dać mi czas na to, żebym pobył sam, na refleksję, to o co mi chodziło, ale na postojach później są mega towarzyscy. Jak się bawię dronem czy kamerą, odchodzą sobie na boczek, nie przeszkadzają. 2 rękami się podpisuję. Będę polecał tych gości, bo rozwijają swoją maluteńką firemkę, siana nie mają. Nawet im chyba jakieś napiwki trzeba będzie dać, bo kurde, aż szkoda gości. Albo jakiś sprzęt, bo oni tutaj nie mają. Jak już doszliśmy, to trzeba, zanim zaczniemy odpoczywać, przygotować miejsce pod namioty. Ryjemy tak już pół godziny. Masakra. Następny zakup łopata. W pierwszej kolejności. Namiocik stoi. Piękna pogoda, więc fajnie się rozkładało, nie było wiatru, słońce. Natomiast w środku sauna. Nie ma co nawet wchodzić. Ale najważniejsze, że namiot jest. Jak to Ruscy mówią, mój dom, moja krepość. I tak w rzeczy samej jest. Bardzo fajny namiot. Podziękowania dla chłopaków ze Skalnika. To nie jest reklama. Nic z tego nie mam. Natomiast... Co? 520. A. 3520. 3520 dokładnie rzecz ujmując. Bardzo przyzwoita wysokość jak na pierwszy dzień. Czuję się dobrze, aczkolwiek leciuteńko głowa pobolewa z przodu. Przeważnie z tyłu bolała dziwne. Nie wiem, tak jakby od jakiegoś zatrucia, a nie od wysokości, ale to nie jest żaden ból, to jest nic w porównaniu do tego, co było na przykład w
Penitantes na 2700 albo w Konfluencji na 3300. Jestem 3,5 i czuję się naprawdę fantastycznie. Rozłożenie tego namiotu zajęło mi 2 razy krócej niż chłopakom razem, a mają wprawę, jak go rozkładałem de facto drugi raz. Jest mega intuicyjny i na wietrze można go rozłożyć w ogóle. Buty North Face'a też zakup numer 1, chyba jeszcze przed namiotem. Tak na nie krzywo patrzyłem na początku, a teraz jestem naprawdę pod dużym wrażeniem. Słońce jest potężne, po prostu razi tak, że jak się zdejmie okulary, to wcale nic nie widać, można oślepnąć. Są jakieś resztki śladów, ktoś w tym roku już chodził, ale generalnie żywej duszy. Jesteśmy tu dzisiaj sami. Woda w górach jest najważniejsza. Topię to już 10 minut i nic, kurde. 600 ml mam do wytopienia 2700 plus to, co jeszcze chciałbym wypić na zapas, bo już jestem na deficycie, więc trzeba by tak z 3,5 litra wytopić. No tu jest 0,6. Oj, zejdzie może 2 godziny nawet, nie wiem, zobaczę. Na razie idzie masakrycznie. Wstaliśmy o 5 rano, mróz potworny, ale słoneczko i piękna pogoda, strasznie wieje, nie wiem, czy mnie słychać. Wczorajsza noc, no przesadziłem, 2200 metrów różnicy w pionie. Przyszliśmy, czułem się świetnie, natomiast zaczęliśmy szykować miejsca pod namioty. To zeszło ponad godzinę, mocno się umordowałem przy tym i już dostałem trochę w kość później. Jakaś taka krótka przerwa, no i było topienie śniegu na wodę. Wytopiłem 3 litry. Zajęło mi to, nie wiem, chyba ponad godzinę. W takim bezruchu. Dopiero rzeczywiście wtedy zrozumiałem, że to jest duża wysokość i zacząłem się źle czuć. Ból głowy, nudności. Brało mnie na wymioty. Na szczęście tego nie doszło. Nie mogłem zasnąć. No ale w końcu zasnąłem. Nic nie zjadłem. De facto zasnąłem. A stąd widać Ararat. Nie wiem, czy kamera to uchwyci, ale no normalnie go po prostu widać, jest przepiękny, potężny. Ten szczyt też robi wrażenie, ale to nie jest najwyższy szczyt. Najwyższy szczyt jest za mną i tam też się udajemy. Już założyliśmy sprzęty na siebie. Będziemy szli w asekuracji. No, ale to nie jest taka łatwa góra technicznie, jak się okazuje. Może też dlatego, że w tym roku jest bardzo dużo śniegu. Nawet podobno więcej niż w zimie teraz. Więc pozakładaliśmy asekurację. Tam trochę wyżej zwiążemy się liną i ruszamy dalej. No, wygląda wszystko bardzo, bardzo dobrze. Będziemy szli po takiej grani. Generalnie zasada jest taka, że pierwszy będzie lider pilnował, czy przypadkiem nie lecę, będzie mnie obserwował. Jeżeli lecę, to jego rola polega na tym, że przeskakuje na drugi koniec grani i no i robi jakby przeciwwagę. Jeszcze tam nie byłem, ale podobno wygląda strasznie. Zobaczymy. Z 2 stron przepaść. Wesoło. No jak strasznie dole. Oczywiście masakra. Ale się boję. Ja pierdolę. Patrzę się tylko pod nogi. Jest tutaj może te 30 cm. Jak jest tak pod nogę. Jedną koło drugiej się nie da postawić. Wejść krok za krokiem. No coś to jest ogień. Naprawdę. Wielki, mokry śnieg. Zapada się. A po 2 stronach siadać. Nie patrzę na mnie. Taki oto klimat z każdej strony. Tutaj akurat jest miejsce, żeby postawić 2 nogi, ale był kawałek, że po prostu nie było. Śnieg mokry obsypuje się pod ruchome skały. No,
Репаны. Можно даже Принимается поздравления. Да, Давай, Сам. парни, спасибо вам огромное. Шаранг, Тарис. Я, Шаранг. я просто... Поздравляю. Спасибо, брат. Все Спасибо. молодцы. Да, Но не расслабляемся. да, я вижу. Перед Самый нами еще... пиздец это при спуске будет. Я знаю. Ага. Большинство групп останавливаются здесь, потому что тут даже летом в принципе, опасно. On mówi, że ten drugi szczyt z krzyżem jest tylko o 5 metrów wyższy niż ten, na którym teraz jesteśmy, ale praktycznie nikt tam nie idzie, bo no rzeczywiście jest tam straszliwie. Chyba nie pójdę, kuźwa. Już widzę, którędy mamy iść. O, masakra, ale ostra jazda. No tu emocje były, naprawdę, jak dla mnie. Jeszcze nie ochłonąłem. Padaj tu. No nie jestem. Еще подумаешь. Сам. Nie jestem takim cwaniakiem, żeby... Tak, żeby tam iść. Kurde, chyba za dużo jak dla mnie. Fajnie byłoby tam wejść, ale kurde. Takim bohaterem to ja chyba nie jestem. Ja Не. jeszcze думаю. Не, думаешь, нельзя, все, без вариантов. Про поход нет, однозначно нет. Мне тоже не нравится, честное Не, слово. нравится, не нравится. Намного проще летом. Да. Это норм. Так Так, опасно. сейчас самый опасный сезон. Я знаю. Лавины и все, хана. Nie, ja wierzę какой снег, он sypiąca. Садитесь греться. Tak, chłopaki mówią, żeby absolutnie nie iść, Я odpuścić сейчас sobie. пройду, ты посмотришь. A, ty хочешь все-таки Это идти? опасно. Kurde, przepaść też. Autentycznie boję się tam podejść. Ja pierdzielę. I on tam będzie szedł. No. Ja też mam tam iść, ale w tym roku odpuszczę. To dla mnie za dużo. Obiecałem sobie i wszystkim, że nie przeginam pały. Jeżeli czuję, że jest niebezpiecznie, nie idę. Więc tak, wymyśliliśmy tak, że my tutaj siedzimy i boimy się i to jest bardzo rozsądne, a Samuel poszedł sam, bez asekuracji, no i chciałbym go dronem nagrać, ale wieje jak cholera znowu, więc nie ma szans. Będę tam dalej podchodził nawet po strach, no ale za jakiś czas mam nadzieję go zobaczę. I kurde, mam nadzieję, że zobaczę go z powrotem, bo ja pierdzielę, szaleniec. Ależ zaczęło wiać, to jest niesamowicie, bo jak nie wieje, to jest ciepło, jak wieje, to podwójne łapawice zakładam i mi zimno. No tak. Wysokość 4 km. Ja pierdzielę. Aż strach tam zaglądać. Tak. Nie wiem, jaki cwaniak targał na plecach ten krzyż, żeby go tam zamontować. Ale naprawdę szacun. No myśmy szli tą drogą, gdzie są ślady wydeptane. Były momenty, że naprawdę byłem, mówiąc brzydko, posrany po gaciach. Ręce mi się trzęsą. Dlatego kamera GoPro też się trzęsie. No tak wygląda samobójca. Aha, i tu jest jeszcze tak, żeby było weselej. Dlaczego on idzie nie granią? No bo tam jest, to jest po prostu nawis potężny, śnieżny i on może runąć, taki kilkumetrowy, więc po prostu poleci. O, jeszcze sobie tam będzie patrzył na dół. Śnieg jest bardzo głęboki, więc te czekany w ogóle nie trzymają tego. One się nie wbijają jak w lód, tylko po prostu wchodzą jak śnieg, a później się ruszają. Ja pierniczę. Co za gość. Idzie dalej. Obiecał, że jak będzie za ostro, to wróci. Nie wiem, jak on tam dalej przejdzie, chyba po skałach. No tam jest takie jedno miejsce, które jest po prostu masakryczne. Rzeczywiście jest tak, jak mówili, że nie ma jak postawić nóg
Trzeba iść jakby nogami do przodu, nie na boki. Pierdziele, ja naprawdę stoję tutaj na tej półce skalnej i kręci mi się w głowie, aż się boję po prostu. Nie wiem, jak patrzę na niego, to mi się robi słabo. Tak. No, pierwsze takie miejsce, które jest mega hardkorowe. A później drugie za tą skałą. Myślę, że powinien odpuścić. Nawet asakurując się bym tam nie poszedł. Wraca. Kamień z serca, ja pitole. Тебя ни в коем случае. Не-не-не. С ним спорили, Ага. чтоб не пошел. Да. Хорошо, слава богу, оттуда вернулся. Да. Сейчас сезон такой, что здесь нельзя ни в Да. коем случае. Это не профессионально. Я тоже так считаю. Да. Другое дело. Я сумасшедший, но не настолько. Да. Правильно говоришь, да. Профессионализм тут Да. прежде всего. Там Да. дело и в духе, и в чем. Просто это будет... Самоубийство, блин. Не, Лишний риск. Глупо сказать. Глупо. Может Лишний я риск. пошел бы и прошел, Да. но это Ну, это... заняло бы, допустим, 1,5 часа. ну не важно, это был бы лишний Нет, риск. И это, да, неоправданный риск. Да. Потому что был бы он, снег немного помягче, Да. можно было бы пойти, но тут кошки нужны. Да. В кошках можно было бы пойти. Но все равно я в кошках не рискнул, да. Нет, ну, Да. у тебя поскольку пока что такой технический... Нихуя не надо. Сейчас такое... Не надо, точно не надо. У меня ноги трясутся все время сейчас, поэтому этого было для меня достаточно. Всё, Такой кайф. наслаждайся видом. Да. Wracamy z gór, jedziemy na Gazeli, najlepszym rosyjskim samochodzie jaki tylko istnieje na takie tereny. Wcześniej to była karetka pogotowia, gościu Misza robił i dzięki temu możemy sobie śmigać. No cóż, góra pierwsza zdobyta i to był absolutny maks moich możliwości. Jeżeli chodzi o drugą górę, to nie ma szans jak dla mnie teraz. Zresztą nikt się nie pchał, nawet Samuel, który był 23 razy na tej górze, powiedział, że pierwszy raz nie wszedł, ponieważ warunki były naprawdę masakryczne. Tak czy inaczej, bałbym się tam pójść. Naprawdę groźnie to wyglądało. No właśnie wróciliśmy z gór, o, kolejna Gazela jedzie, ale jednak rządzą tutaj wszystkie ładeniwy. Wszyscy się tu pozdrawiają, wszyscy się znają, to jest fajne. Nawet jak się ktoś nie zna, to się pozdrawia. Dostałem przepis na najlepsze pieczone ziemniaki. To są właśnie suszone krowie kupy, które tutaj suszą i opalają tym w domach. Kładzie się ziemniaki na spód, na górze rozpala ognisko. O, znowu się pozdrawiają. Спасибо тебе. И вам спасибо. Спасибо тебе. Держись. I wychodzą naprawdę świetne pieczone ziemniaki podobno. Ekologiczne. W ogóle wszystko tu jest ekologiczne, dlatego ludzie tu nie chorują na raka, na cukrzycę i inne takie różne dziwne, straszne choroby, których w Polsce jest epidemia. Żarcie jest
Naturalne, niechemiczne. Wyglądamy jak śmierć po tej eskapadzie. No ale tak, wróciliśmy z gór. Tak to już jest. Ale fajnie było. 2 dni w górach, 2 dni odpoczynku. 2 dni w górach, 2 dni odpoczynku. Tak jest najlepiej. Wtedy jest urozmaicenie, wtedy człowiek ma naprawdę dużo różnych fajnych emocji. Jak to u mnie często bywa, nie udało mi się zdobyć właściwego wierzchołka o nazwie Nastajaszci. Tak więc dopisuję Aragac do długiej listy szczytów, na które nie dałem rady wejść. Tym niemniej czas spędzony w tych górach uznaję za bezcenny. Jeżeli chcesz sprawdzić swoje siły na Aragac, śmiało rekomenduję usługi Geworga i Samuela.